Jeszcze kilka lat temu rzeczywistość, w której żyliśmy, wydawała się nieco stabilna i przewidywalna, jednak potem nadeszła pandemia, która diametralnie zmieniła nasze życie, a kiedy wydawało się, że opanowaliśmy sytuację i wszystko powoli wraca do normy, Putin ruszył ze swoją operacją specjalną na Ukrainę. Z zapartym tchem śledziliśmy sceny wyjęte niczym ze stacji filmów kręconych podczas II wojny światowej. Powagi sytuacji dodawał fakt, że to wszystko działo się u naszych sąsiadów, czasem zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy naszego kraju. Wydawało się, że afery, które w ciągu ostatnich lat stały się udziałem polskiego kościoła, nie mają wpływu na liczbę i zaangażowanie wiernych. Okazuje się, że była to bomba z opóźnionym zapłonem. W 2020 roku liczba osób, które biorą udział w mszy raz w tygodniu, wynosiła 46%. W 2022 już tylko 37% i wszystko wskazuje na to, że spadek ten będzie się tylko nasilać. Regularnie spada liczba dzieci, które uczestniczą w lekcjach religii, a 1/3 młodych Polaków w ogóle odcina się od Kościoła. Spada też liczba powołań. Kościół katolicki w Polsce w nadchodzący rok wejdzie w stanie głębokiego kryzysu i nic nie wskazuje na to, by potrafił sobie z nim poradzić. Nie ukrywajmy, nasza scena polityczna jest niczym western. Źli bandyci, dobrzy szeryfowie, szlachetni zbóje i pokazowe walki ustawiane w samo południe. W następnym roku atmosferę podgrzeją zbliżające się wybory. Rządząca partia znajduje się w dość nieciekawej sytuacji, a gigantyczna inflacja, coraz gorsza sytuacja gospodarcza, zatargi z Unią i wojenki na własnym podwórku tylko działają na jej niekorzyść. To wymarzona szansa dla opozycji, która ma duże szanse na wygraną, jeśli w końcu będzie potrafiła się zjednoczyć i przedstawi jasny i konstruktywny plan naprawy sytuacji. Ceny, które przez wiele lat utrzymywały się na stabilnym poziomie, nagle poszybowały w górę. Przez ostatni rok z przerażeniem obserwowaliśmy drożejące usługi i przede wszystkim żywność oraz szczególnie jesienią ceny gazu i prądu. Pod koniec roku inflacja osiągnęła najwyższy poziom inflacji od 25 lat. Na to wpłynęła pandemia, wojna na Ukrainie, zmiany klimatyczne oraz fatalna polityka rządu. Efekt jest taki, że z dnia na dzień nasze życie drożeje, a nasze portfele się kurczą. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że wzrost cen ma wyhamować, pozostaną wysokie, ale na stabilnym poziomie. Natomiast od pierwszego kwartału 2023 roku ceny stopniowo i powoli mają spadać. Prognozowane ceny prądu na giełdach w obecnym roku osiągnęły najwyższy poziom w historii, a sytuacji nie poprawia związany z wojną na Ukrainie kryzys gazowy, susza, która hamuje pracę europejskich i światowych elektrowni, czy topniejące polskie zapasy węgla. Wyższe niż do tej pory temperatury pozwolą nam jakoś przetrwać zimę, ale co będzie dalej? Drogie paliwa kopalne wpływają na skoki cen wielu artykułów, do produkcji których są one niezbędne, jak również transportu czy usług. Polacy już szukają alternatywy źródła energii i wszystko wskazuje na to, że obecny kryzys tylko przyspieszy rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Wiatr i słońce są na szczęście niezależne od decyzji światowej polityki. Wzrost cen energii, galopująca inflacja i recesja, która sprawia, że nasza gospodarka hamuje. Koszty życia w Polsce dramatycznie rosną, a wraz z nimi powiększa się grupa ludzi, których nie stać już na zagraniczne wakacje czy budowę domu, a jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak dach nad głową, ciepły kąt czy zakup jedzenia. I nie pomogą rządowe zapomogi, bo ich wartość z powodu inflacji również drastycznie spadła. W
Wraz z rozwojem sytuacji zacznie też rosnąć niezadowolonych i zdesperowanych ludzi, którzy w walce o przetrwanie nie wahają się wyjść na ulicę i domagać się zmiany sytuacji. Pogarszająca się sytuacja finansowa i spadający poziom życia Polaków nie pozostaną bez wpływu na naszą niechęć do uchodźców. Znacznie rzadziej i mniej chętnie będziemy wspierać akcje pomocowe. Częściej będziemy zamykać drzwi na potrzebujących. Będą pretensje o to, że bezpodstawnie pobierają świadczenia i zajmują miejsca pracy. Nasze serca zmiękną dopiero wtedy, gdy będzie jasne, że to właśnie rzesze napływających do Polski obcokrajowców dzięki swojej pracy, której często my, Polacy, nie chcemy wykonywać, i przedsiębiorczości będą miały duży udział w wyjściu naszego kraju z gospodarczego zastoju. Obecnie panuje w Polsce. Najgorsze jest to, że w chwili ataku Rosji na Ukrainę zbyt mocno nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wielkie skutki będzie miała ta wojna dla Polski, Europy i świata. Dziś część z nich niestety w bardzo odczuwalny sposób odczuwamy na naszej skórze.